Witam serdecznie, Rita z tej strony. Moi drodzy widzowie, już nie miało być filmów z jachtu, ale jest film o jachcie. Taka się sytuacja zdarzyła, nieoczekiwana, trudna. Jak widzicie na miniaturce po tytule, tak, piękna jacht Edwarda, piękna, ma kłopoty, jest w tarapatach, wylądowała na plaży, na mieliźnie. Ale co się stało? Może o tym wszystkim opowie nam Edward. Cześć Edward. Witam. Może nam opowiesz swoją historię. Jak to się zaczęło? Jak to było? Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło 30 września o godzinie 18:30. Byłem u Marysi na balkonie i widziałem, jak jacht odpływa, zmienia miejsce. Nagle mi zniknął po prostu z miejsca, w którym stał na kotwicy. No i od razu się zaniepokoiłem, ruszyłem w stronę jachtu, zawołałem po drodze Wojtka, także wie, że tu jest dosyć blisko, więc 15-20 minut już byliśmy z Wojtkiem na pokładzie i rozpoczęliśmy akcję ratowania łódki. Ona już była blisko plaży, czy jak? Ona już była, że tak powiem, wdmuchana. Na szczęście po południu, tutaj są wiatry południowe, więc ona ją wdmuchało. Nie wiem, czy na szczęście, czy nie na szczęście, na mieliznę na plaży. I stała dziobem do plaży. Najpierw musieliśmy uchwycić się czegokolwiek, więc wziąłem kotwicę rufową, wywieźliśmy ją pontonem do przodu. Tą cumą, która się zerwała, przymocowaliśmy się do drugiej boi. No i na dwóch bojach zaczęliśmy się wyciągać. Obróciliśmy łódkę w stronę morza, czyli o 180 stopni. No i powoli zaczęliśmy się wyciągać. Wszystko szło dobrze. Podejrzewam, że jeszcze 15-20 minut, może godzinka i udałoby nam się zejść z mielizny, byłoby bez żadnych strat. Ale przypłynęła policja portowa z Nafpio. Prawdopodobnie właściciel hotelu Tolo ich wezwał, a z Nafpio przypłynęli. No ale myśmy 1,5 godziny walczyli, żeby tą łódkę odwrócić i zacząć się wyciągać. To nie było takie 5 minut. W każdym razie nic się nie działo, jeszcze wszystko było na dobrej drodze. Ja ich poprosiłem policjantów o podanie cumy, żeby nam pomogli się wyciągnąć i tak dalej, ale oni odmówili. I chyba to był mój błąd, że pozwoliłem na to, żeby zatrzymać akcję tą ratunkową i oni jak mi odmówili, to zażądali dokumentów. Ja myślałem, że to potrwa 5 minut, a się okazało, że to trwało ponad 2 godziny. Sprawdzanie dokumentów ponad 2 godziny. No tak, bo już było ciemno, oni robili zdjęcia, jeden świecił latarką i tak dalej, także wiesz. Ja też musiałem biegać pod pokład, szukać tych dokumentów, bo oni chcieli ubezpieczenie, więc zanim wygrzebałem te papiery wszystkie, to też wszystko trwało po prostu, trwało za długo. No i po tych 2,5 godziny, w sumie już łódka była 4 godziny na mieliźnie. Ale jak to się stało, że ona się znalazła tam na mieliźnie, że ją wiatr co? Puściła ci kotwica, czy co? Kotwica nie puściła. Łańcuch kotwiczny się pozawijał w skały i na skałach lina kotwiczna się przetarła. Się pozawiało, bo wtedy mocno wiało, tak? W ten dzień. No nie, bo wiesz, myśmy stali na tej kotwicy już 3. dzień i ten łańcuch się zawijał, że tak powiem, sukcesywnie, nie? Tylko że wiesz, na górze tego nie widać. Myśmy codziennie schodzili na ląd i tak dalej, było wszystko ok. W życiu się nie spodziewałem, że może się coś takiego zdarzyć. A staliśmy mniej więcej 200 metrów od brzegu, nie? Jak ją zdmuchnęło, jak się ta lina zerwała, to ją
wiatr dopchał do brzegu na 15 metrów, powiedzmy, mniej więcej 15 metrów od brzegu. I jeszcze można było stamtąd uciec spokojnie, nie? Nic się nie działo, ale po tych 4 godzinach, po kontroli dokumentów i tak dalej, ja jeszcze tam z policjantami rozmawiałem, a Wojtek zauważył, że łódka nabiera wody. O, ona się przechyliła? No, No bo tak tam... nie, ona stała cały czas prosto, ale była fala i ta łódka cały czas tupała na tej fali o dno. A kil waży 1800 kg, także to jest tak, jakbyś tym młotkiem takim 1000 kg uderzać w kadłub, nie? Coś się rozszczelniło. Wypompowaliśmy tą wodę w kilka minut, dosłownie kilka, 3-4 minuty i zacząłem obserwować, jak szybko ta woda napływa, nie? To znowu minęła godzina. W ciągu godziny naleciało około 100 litrów wody, no, co było do wypompowania w 3-4 minuty. No i tak już nockę mieliśmy załatwioną. Co godzinę mieliśmy pompowanie zęzy do rana, a policjanci się przycumowali do naszej burty i nas pilnowali, żeby żadnej akcji już nie podejmować, nie? To przepraszam, wy żeście nie mogli ratować już łodzi? Bo co? No bo oni się przypięli i powiedzieli, że nie wolno. A kto miał że musi przyjść uratować? nurek, A kto miał to zrobić? Że musi przyjść nurek i tak dalej, który kosztuje 500 euro i potem holowanie do tego następne 500 euro, więc zaczęli mnie kosztami straszyć, nie? Ale przede wszystkim nie mogliśmy nic robić. No i oni o 5 rano popłynęli, o 6 przypłynęli drudzy, a ja już miałem kartkę przygotowaną, co ja potrzebuję, żeby się ściągnąć z tej mielizny, nie? Bo potrzebowałem po prostu kogoś, kto mnie pociągnie do przodu, w morze, na głębszą wodę. Ta ilość wody, która się nabierała, nie była groźna, a i tak trzeba było łódkę wyjąć z wody, żeby zobaczyć, co się tam stało i tak dalej, żeby ewentualnie nieszczelności pokleić, a przy okazji kilka innych rzeczy zrobić, nie? Wyczyścić kadłub, pomalować. No ale nie. Kartka, mówię, ja napisałem im czynności, przede wszystkim napisałem im, że nie ma żadnego zagrożenia ekologicznego, że nie wyleje się żadne paliwo i tak dalej. Tego paliwa zresztą było niedużo, chyba do tej pory jest około 20 litrów, 20-30 litrów. Oni mi na drugi dzień, chyba czy na trzeci, przynieśli jeszcze bańkę, żebym miał możliwość odpalenia silnika, doładowania akumulatorów, żeby pompa zęzowa pracowała, żeby się, wiesz, żeby wypompowywać tę wodę cały czas. Drugiego dnia przypłynął kuter, podał nam 2 cumy, zarzucił kotwicę i podał te cumy do tych kotwic. Także mieliśmy 2 kotwice, które nas trzymały, żeby łódka nie schodziła bliżej brzegu. Ale warunki się zmieniły. Ale poczekaj, trzeciego dnia... sorry, że ci przerwę. Przypłynął kuter, żeby z tymi kotwicami, a to nie mogli cię pociągnąć? Nie było takiej opcji, nie? My przez 2 dni następne próbowaliśmy samodzielnie jeszcze zejść z tej mielizny, próbowaliśmy przechylać łódkę, próbowaliśmy postawić żagle, żeby się łódka przechyliła sama i wybieraliśmy się na tych bojach, co mieliśmy podczepione, ale niestety bezskutecznie. Łódka waży 5 ton, także ona już się wtupała w dno na tyle, że już był problem. A tam piasku nie było dużo. Ja zresztą poznałem charakterystykę dna, bo próbowałem silnik odpalać i jak tylko włączyłem śrubę, to ten piasek, śruba zaraz wydmuchała i było widać, że pod spodem są kamienie, także ona się tam dużo głębiej nie zapadnie. No, ale nie spodziewałem się zmiany warunków pogodowych na tyle, że łódkę jeszcze 5 metrów do brzegu wdmuchało. W porze południowo-wieczornej, nie? Jak łódka się przechylała z burty na burtę i już nie stała, że tak powiem, na wodzie, tylko już bardziej na kilu. I ja wiedziałem, że będzie coś niedobrego się stanie, bo bardzo mocno na tym podskakiwaniu ucierpiał ster. Nie wiedziałem jeszcze, jak mocno ucierpi. W tej chwili ze steru została połowa, może nawet nie. A śruba? Także łódka już...
Śruba jest cała. Myślę, że napęd jest cały, tam napęd nie ucierpiał. Wszystko to jest w porządku, nie? Ale no, to i tak już nie jest łódka w tej chwili do pływania. Ją trzeba wyjąć i wyremontować i gruntownie sprawdzić wszystko, co uległo uszkodzeniu. A ty mi mówiłeś, że ty prosiłeś z 10 razy o pomoc i ci nie pomogli. Dlaczego? No i tego nie wiem, właśnie dlaczego nie pomogli. Nie? Ale patrz, bo w takich sytuacjach, jak jest jakaś, oni- żeby pomóc jakiejś łodzi, to port nie wysyła kogoś do pomocy? Więc nie, jeżeli im nie wolno, tak twierdzili, że im nie wolno, że oni tego nie robią, że to tamto, nie? Ale to mają obowiązek wezwać kogoś, kto może. No tak? tak. Nie udzielano pomocy w Holandii, w Danii, w Norwegii bez najmniejszego problemu. Podanie cumy, wyciągnięcie na wodę z mielizny to jest żaden problem. I tak do końca kapitan odpowiada za łódkę. Oni za nic nie odpowiadają, nie? Ale w obowiązkach mają praktycznie tylko ratowanie życia. I teraz, Ich sprzęt nie interesuje, nie? I teraz do kogo należy? To teraz do ciebie tylko należy, żeby ją wyciągnąć łódź, tak? Do końca. Do końca. Ja muszę tą łódkę posprzątać. Mielizny. Czyli oni mi w niczym nie pomogli, tak? W niczym nie pomogli, wręcz przeciwnie, przeszkadzali, bo nawet jak miałem, nie wiem, z 10 osób się zaangażowało w pomoc, bo taka sytuacja była następnego dnia, no oni podpłynęli i krzyczeli, że to jest nielegalne, co my robimy. Nie? To przepraszam bardzo, to jeżeli do ciebie należy wyciągnięcie łodzi stamtąd, posprzątanie, to dlaczego wtedy nie mogłeś tego robić? No, nie, oni przeszkadzali po prostu, nie? Najpierw krzyczeli, że jest to nielegalne, potem podpłynęli drugi raz, zażądali dokumentów, nie? To im odmówiłem po prostu, powiedziałem, że za godzinę, bo w tej chwili po prostu pracowaliśmy, nie? Przy tym, żeby jednak zejść z tej mielizny. I jeszcze nie było źle. Jeszcze była szansa, nie? Przez mniej więcej 2 dni była szansa. 1, 2 października to była opcja, że tego. No ale nie. 3 października oni znowu zawołali nurka i twierdzili, że się pogorszy pogoda. I faktycznie sprawdziłem pogodę. Nurek powiedział, że następnego dnia, ja powiedziałem, że jeżeli ma cokolwiek być zrobione, to musi być zrobione natychmiast, nie? Nie możemy czekać do następnego dnia, bo będzie tylko gorzej. No prawie się dał namówić, nawet jak zszedł z sceny i uzgodniliśmy koszty, natomiast wszedł do wody i uciekł. Powiedział, że już jest niebezpiecznie, nie? Że już jest za duża fala, że on tam już nic nie zrobi, nie? Uciekł. No jak ja się zapytałem Greków, policji, kto z ich strony odpowiada za koordynację akcją, to się zaczęły telefony, no i mnie zawinęli na posterunek do Nafplio na przesłuchanie, które najpierw czekałem na tłumacza, potem przesłuchanie trwało z 1,5 godziny, zanim przyjechaliśmy, odwieźli nas, no to już nie było warunków, żeby wejść na łódkę, a była taka potrzeba, żeby pokazać jeszcze dowód osobisty, tak, bo nie miałem ze sobą, został na łódce. Czyli znowu strata czasu. Duża strata czasu, ale to mówię, w Grecji to jest chyba naturalne. Ja nie mogę zrozumieć jednego, dlaczego nikt nie pomógł. Nie ma akcji, nie ma żadnej takiej, jak jest straż pożarna, karetka, to przy portach nie ma czegoś takiego, co pomaga łodziom w razie czego? Dla mnie to też jest niezrozumiałe, nie? Bo przy każdych wypadkach, nawet drogowych, to pierwsza sprawa to się woła karetkę i policję i tak dalej. No. I najpierw się sprząta poszkodowanych, a potem się uprząta drogę. Tak? No tak. A dopiero później można rozmawiać o kosztach i innych rzeczach, ubezpieczeniach i dokumentach, tak? A tu najpierw żądali dokumentów. A tutaj dokładnie odwrotnie, tak. Nie dość, że przeszkadzali, no to robili wszystko, żeby przeszkodzić, żeby było źle, żeby było gorzej, żeby naciągnąć na koszty, nie wiem, inspekcji nurka i tak dalej, nie? No po prostu
Ja wiedziałem, że nurek nie jest potrzebny w tym momencie, nie? Nurek byłby potrzebny ewentualnie, jakbyśmy dopłynęli do portu. Jakby mi się nie chciało łódki wyciągać z wody, no to wtedy nurek, nie? Żeby zobaczył od spodu, co to za dziura jest, nie? W którą leci tam te 100 litrów wody na godzinę. A właśnie czekaj, jeszcze powiem widzom, że wysłałeś mi zdjęcie, teraz je wkleję, jakich narzędzi używał nurek, tak? To były jego narzędzia, żeby co zrobić? Odkopać, co zrobić? Tak, odkopać łódkę, przekopać jakiś tam rów, którą mogłaby łódka wypłynąć. Aha. Czy zlokalizowałeś, którędy się dostaje woda do Łodzi, do środka? Ja tego nie zlokalizowałem, natomiast Nurek twierdził, że tak, że on to zlokalizował. Nie? Ja z kolei od środka raczej zlokalizowałem miejsce, w którym nie widziałem tego miejsca, bo nie uruchomiłem endoskopu. Nie miałem po prostu czasu na to, ale słyszałem, w którym miejscu ta woda napływa, nie? Ale to już było na kolejny dzień, to już było tego drugiego, gdzie już nie było 100 litrów, tylko już było 300 litrów nie? Na godzinę. No. I już co musiałem teraz? w ciągu godziny Teraz cały czas 3 się tam razy woda pompować. dostaje? Wody się już więcej nie dostanie, dlatego że łódka leży na boku i ona już więcej wody nie przyjmie. Do poziomu morza się napełniła i koniec, sobie leży na boku. I tam jest wszystko zalane w Tam środku. Wszystko jest zalane. Jest chlewik totalny. Materace, koce i tak dalej, inne rzeczy osobiste. A gdzie ty, jak to był Przy tej twój dużej, dom? Gdzie ty teraz mieszkasz? przy tej dużej, w tej chwili się zatrzymałem u Marysi, ale to jest tylko chwilowe i muszę go wyjąć, żeby odzyskać, że tak powiem, dach nad głową. A ty mówiłeś mi, że policja chciała od ciebie jakiś plan wyciągania łodzi? Tak, no bo kolejny raz zadałem niewygodne pytanie, kto z ich strony zarządza akcją. No to powiedzieli, że to ja i że ja muszę przygotować plan na papierze ewakuacji łódki z plaży, nie? No. No ja przygotowałem taki plan, ale w międzyczasie już byłem tak zły na tą administrację, na te procedury tutaj greckie, że postanowiłem podjąć kroki prawne i znalazłem tutaj panią adwokat, panią Dagmarę Margaritę, która zajęła się sprawą. Poznała mnie z takim młodym adwokatem z kolei, który się sprawą zajął. Rozmawiał z policją i on im przekazał ten plan. Ja im tego planu nie przekazałem. Ja go zrobiłem, ale go nie przekazałem. Poza tym ja się nie czuję kompetentny w robieniu takiego planu, dlatego że ja nie mam doświadczenia ratownictwa morskiego. Ja mam doświadczenie żeglarskie. Wiem, jak to powinno wyglądać, natomiast czy to jest zgodne ze wszystkimi procedurami, które ratownicy mają na morzu? Nie wiem. Wydaje mi się, że ten plan jest sensowny i że powinno zadziałać wszystko tak jak go napisałem. Ale po co im był ten plan? Nie mam pojęcia. To jest kwestia unikania odpowiedzialności, moim zdaniem. Tutaj nie ma osoby odpowiedzialnej za akcję, tutaj jest odpowiedzialność zbiorowa. Funkcjonuje coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Ale tutaj to jest proszę troszeczkę położyć. takie dziwne, że nie ma żadnej jakiejś takiej instytucji, która się zajmuje takimi rzeczami. Nie ma żadnej jednostki, która ratuje jachty. Może i są, tylko nie wiem, na pewno nie w NAFPIO, na pewno nie tutaj blisko w okolicy, a przede wszystkim wiesz, oni mają na pewno kontakty tutaj do ludzi, którzy pewne rzeczy mogą, tak? Jak ja ich poprosiłem o sumę, a oni twierdzą, że nie potrafią, nie mogą jej dać, tak? Nie mogą mi udzielić pomocy, to powinni zawołać kogoś, kto może. No tak. W pierwszej kolejności, tak? I byłoby po temacie. Ale przez 2 dni oni mnie pilnowali, żebym ja przypadkiem nie uciekł z tej mielizny, żeby mi się nie udało wydostać. Ja tego właśnie nie mogę zrozumieć. Przeszkadzano ci w akcji ratunkowej, a teraz każą tobie wyciągnąć łódź stamtąd. Cały czas jest moja i ja jestem kapitan. Więc ja odpowiadam. Coś Odpowiedzialność tutaj jest mi nie moja. klika w tym. Dlaczego oni przeszkadzali, a teraz mówią, że to ty masz wyciągnąć?
Dlaczego? No cały czas ja muszę to robić. No. No to dlaczego ci nie pozwolono wtedy? Dlaczego ci pilnowano przez 2 dni, żebyś tego nie zrobił? Ale to dla mnie też jest niezrozumiałe. To jest dla mnie niezrozumiałe. Rozumiesz? Dlatego ja się przestałem denerwować, bo tutaj nerwy w niczym nie pomagają. Przeciwnie, mówię, wziąłem adwokata i niech on się z nim buja. Ja się teraz tylko obawiam, czy przypadkiem oni nie będą chcieli mnie posadzić. Nie wiem za co jeszcze, bo żadnych zarzutów jeszcze nie ma, z tego co mówi adwokat. No ale jest taka opcja, Że oni że by mogą mogli chcieć odbić odbić piłeczkę i ciebie mnie posadzić za co? oskarżyć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze na razie zarzutów żadnych nie ma. Co mówi adwokat? Adwokat bardzo niewiele mówi. No, ja muszę się z nim spotkać, dopiero ustalić jakąś strategię, żeby się ubiegać o jakieś odszkodowanie i tak dalej. W każdym razie dwa razy na pewno i tam ileś te kartek papieru dostałem właśnie, że jeżeli nastąpi jakieś zanieczyszczenie środowiska, wyleje się ropa albo coś i tak dalej, no to będą straszne kary, nie? Okay. I takie dokumenty po angielsku musiałem podpisać. Nie znając ich treści, no bo oni jak mi przynieśli to w środku nocy, to ja nawet nie miałem, no wiesz, siły i czasu czytać tego, nie? No tak. Nie wiem, po prostu sytuacja jest dla mnie dramatyczna, nie? To jest jakaś katastrofa po prostu w Grecji. Pod tym względem Grecy się nie sprawdzają totalnie, w ogóle. Nie? I nikomu nie życzę z żeglarzy, żeby miał tego typu sytuację na morzu. Że mu odmówiono udzielenia pomocy. Na jakiej właśnie Jakby podstawie jeszcze... ci odmówiono? Na jakiej podstawie? I tego nie wiem. Adwokat się będzie dowiadywał wszystkiego. Ja już nie wiem nawet, czy ja chcę wiedzieć, nie? Ja w tej chwili chcę wiedzieć, kiedy mi się uda wyciągnąć łódkę z wody i kiedy będę mógł zacząć szacować straty i koszty naprawy. Bo strat jest dużo, bo jak ja już nie miałem wstępu, jak mnie zawinęli do NAFPIO na to przesłuchanie, no to było nagłe. Ja nie wiedziałem, że to będzie tak długo trwało. Praktycznie wszystko, co zostało na łódce, zostało niezabezpieczone. Jak po tych 3 godzinach wróciliśmy, już nie miałem możliwości wejścia na pokład. Już było takie zafalowanie, że to było tak niebezpieczne, że po prostu nie było szans. A łódka się bujała z prawej na lewo i już tańczyła na kilu i na wodzie w prawo, no to jak na filmie. To sobie możesz wyobrazić. No i spadł mi do wody laptop, spadł mi do wody telefon. Także tutaj mówię, no i mnóstwo innych rzeczy, które się zamoczyło, że tak powiem, pływało. Jak już się dostałem następnego dnia na łódkę, to mogłem tylko wypompować zęzę i wyłowić niektóre rzeczy, które się do niczego nie nadawały, nie? I mierniki elektryczne, wszystko co elektryczne, co spadło na dół do wody, to już jest, że tak powiem, do wyrzucenia, do złomowania. No tak. I co ty teraz musisz zrobić? Wyjąć łódkę z wody. A jak będziesz to robił? Kogoś musisz zawołać? Co musi być zrobione? Musi być nurek, tak? Nie wiem, czy musi być nurek, natomiast musi być trochę sprzętu zorganizowane, który jest niezbędny, żeby to w ogóle, żeby spróbować to zrobić, tak? Nie będzie to proste w każdym razie. Jeszcze pogoda się pogarsza. Nie, pogoda jest na razie jest okej. Na razie jest dobrze. Zobaczymy. Ja się szykuję na przyszły tydzień, na początku poniedziałek, wtorek. Zobaczymy jeszcze, jak mi się uda zorganizować cały sprzęt, nie? Który ja widzę, że jest potrzebny. I później wyciągniecie piękną, gdzie ją dacie? Jak gdzieś tutaj na brzegu będzie stała i wtedy zacznie się osuszanie i szacowanie kosztów naprawy, strat. Ale jak będzie na brzegu, jak się osuszy, no to już przynajmniej będzie gdzie mieszkać, tak? Będę chodził po drabinie na piękną. To by przypuszczał. A jeszcze tam pokazałeś zdjęcie, mi wysłałeś, jak
Te dmuchawce odpłynęły też. No to właśnie tego dnia po południu, co Piękna została jeszcze o 5 metrów przesunięta w stronę brzegu. Również widziałeś tam, to było to całe pole tych dmuchawców, nie? A ten największy balon, z którego dzieci sobie zjeżdżały, ta największa góra po prostu się zerwała też i odpłynęła, nie? To już było wtedy, jak były te silne wiatry, tak? Tak, przy tym silniejszym wietrze. To jest i tak tutaj bardzo spokojna zatoka i tutaj tych wiatrów silnych, takich bardzo silnych, dużo nie ma. Na morzu to jest dużo mocniej nieciekawe, jeśli chodzi o siłę wiatrów. Tutaj było, mówię, w granicach 6, w porywach do 7 w skali Beauforta. Nie było takiej tragedii, nie? Ale wszystko się może zdarzyć, więc znowu może przyjść taka zmiana pogody, że mocniej dmuchnie i będzie problem. Jeszcze większy. Brak słów. To mi się w pale nie mieści po prostu z tą pomocą. Jak można odmówić? A co to było dla nich? Złapać cumę i pociągnąć parę metrów. Dosłownie 5 do 10 metrów, a 15 na pewno w dobrym kierunku i byłaby łódka na bezpiecznej wodzie. Nic by się nie stało, ster byłby cały, kil prawdopodobnie też. Wtedy spokojnie nawet o własnych siłach na silniku bym dopłynął do portu, w porcie przycumował i nawet jeżeli by trzeba było pompować wodę, to 100 litrów, a nie 300, więc następnego dnia można było zrobić inspekcję idealną i sprawdzić, gdzie przecieka, pouszczelniać i zapomnieć o temacie. A w tej chwili to jest masakra, nie? I koszta. I ten dramat. I koszta, jakie koszta, tak? Koszty wzrosły na pewno ileś tam razy, a żeby było śmieszniej, trwa to już 10 dni, tak? I teraz wszystkie koszta musisz pokryć ty z własnej kieszeni, tak? Tak jest. I adwokatów. Oczywiście dodatkowo jeszcze adwokatów, tak. Już na dzień dobry biorą 1000 euro. Tylko jak im powiesz dzień dobry, to proszę 1000 euro. No to już jest, akurat ta sprawa już jest na dzień dobry, że tak powiem, załatwiona, natomiast już było ostrzeżenie, że będą kolejne koszty i tak dalej, tylko że ja kolejne koszty oczywiście będę, że tak powiem, cedził przez palce, bo najpierw muszą coś zrobić, a ja muszę znać strategię działania, żeby się na pewne rzeczy godzić albo nie godzić, nie? Muszę wiedzieć, co z tego będzie. No tak. No życzę ci, żeby tam wszystko dobrze ci się ułożyło. Zbiórkę założyłeś. Ty założyłeś, czy ktoś założył w imieniu twoim? Nie, ja założyłem. Kolega mi podpowiedział tylko portal, na którym to zrobić. Sprawdził ten portal, działa i ja założyłem tą zbiórkę i już pierwsi znajomi pomagają, więc już jakieś tam pieniądze są, natomiast to jest jeszcze namiastka tego, co będzie potrzebne na pewno. Nie? Ja tam patrzyłam, to dopiero to jest kropla w morzu, prawda? No ale każdy grosz się liczy, Tak, każdy 10 zł, 5 zł, 20, ile kto może, prawda? Oczywiście, że tak. A jak ktoś nie może pomóc finansowo, to niech chociaż udostępni tą zbiórkę, nie? Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. Edward, żeby wszystko dobrze się udało. Tym bardziej, że czas ciebie nagli, nie? Tak, dokładnie. Zima nadchodzi, a trzeba jeszcze zabezpieczyć sobie mieszkanie. Cieszę się, że jesteś wiarygodną osobą, bo pływałaś na tej łódce i no, trochę poznałaś tego życia żeglarskiego, więc masz dużą wiarygodność wśród swoich widzów. Tak, no właśnie.
No i ja powiem ci tak, nie spodziewałem się tego, na pewno nie po to tutaj przypłynąłem, żeby takie rzeczy przeżywać. No ale jak to się mówi, zawsze jest tak ten pierwszy raz, nie? I ktoś musi. Natomiast nikomu nie życzę, no i chcę powalczyć, jeśli chodzi o tą stronę prawną, z tymi procedurami, które sobie Grecy wdrożyli, bo to jest dla mnie jakiś kosmos, to jest nie do pomyślenia, to jest... Tak być nie musi, nie? No właśnie. Ktoś mi, bo tutaj z lokalsami rozmawiałem, którzy mają 2-3 łódki, większe nawet i tak dalej. Mówi, że to tutaj to jest normalne i trzeba się przyzwyczajać. Aha. Jak takie coś usłyszałem, mówię, dobrze, no jestem w gównie po pachy i co, mam się zacząć urządzać? Mówię, to nie po polsku, jakoś bardzo nie po polsku. Jak można się do takiego czegoś przyzwyczajać? Nie można się do takiego czegoś przyzwyczaić. Trzeba z tym walczyć. Tam ci ktoś w ogóle pomaga? No Marysia, u Marysi się teraz zatrzymałeś, tak w domu? Tak. Tak, ale to wiesz, to jest chwilówka tylko i to są ludzie starsi, którym ja też mogę coś tam pomóc i tak dalej, no ale to też nie może trwać nie wiadomo jak długo. Oni za miesiąc wyjeżdżają do Niemiec na badania rozrusznika serca, bo August ma rozrusznik serca, więc wyjeżdżają, no i ich nie będzie. Ja przecież nie mogę tam zostać. Ale jak wyjmę łódkę z wody, no to już, wiesz, to sytuacja zacznie się powoli normować, nie? Mam nadzieję. A przynajmniej zacznę wiedzieć, na czym stoję, bo będę mógł ocenić szkody, straty i zobaczyć, jakie czynności są potrzebne, żeby to naprawiać. No a ktoś ci tam pomaga w ogóle przy tej łódce? Coś, masz tam pomoc jakąś? No wiem, że na pewno Antoni ci pomaga, ile może, tak? On ci tu pomagał w tłumaczeniu, tak? Antoni pomaga jako tłumacz w komunikacji z Grekami, tak, to bardzo pomaga, tak? Jola mnie wspiera duchowo tutaj dosyć mocno, nie? No pewnie Wojtka masz tam jeszcze do pomocy, nie? Nie, Wojtek uciekł jak szczur z tonącego okrętu niestety i bawi się w Atenach. A po tej akcji wyjechał, tak? Pierwszą nockę jeszcze przetrwał i po tej akcji wyjechał. No, nie na jego siłę. Następnego dnia już go nie było. I zostałeś sam. Tak jest. Zostałem sam. No i muszę sobie poradzić. No nie ma siły. Nie ma wyjścia. Poradzisz sobie, poradzisz. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się skończy. W każdym razie, jak się będzie coś działo, to na pewno będziesz jedną z pierwszych, która się o tym dowie. Czy jak się uda łódkę wyjąć i tak dalej, jak te sprawy będą się toczyły, no to będziesz informowana i będziesz miała możliwość relacjonowania tego. Dziękuję ci ślicznie. Dzięki, że zgodziłeś się wystąpić w filmie i opowiedzieć swoją historię. Proszę bardzo. Następne vlogi to będą vlogi z początku września, jak przyjechała do mnie osoba z Polski i z Islandii. Wicka do mnie przyjechała. I te vlogi będą po tym vlogu, no bo taka jest kolejność taka niechronologiczna ze względu na tą sytuację. Proszę o wybaczenie. Vlogi będą kontynuowane normalnie, tak jak były nagrywane. I co chciałam powiedzieć? Chciałam się odnieść jeszcze do tej sytuacji Edwarda. Bardzo ciężka sprawa. No brak mi po prostu słów. Chodźcie mu pomożemy. Chodźcie mu pomożemy, bo Edward w tym momencie został bez jachtu i bez domu, bo on na jachcie mieszkał. Jeżeli chcecie pomóc Edwardowi, to wpłaćcie jakieś pieniążki, obojętnie, choćby głupie, nie wiem, 5-10 zł, obojętnie. Byleby mu coś mu wpłacić, coś mu pomóc. Ja z mojej strony tak mogę mu się odwdzięczyć za całą jego tą gościnę, bo ja u niego byłam na jachcie 10 dni i Edward pieniędzy ode mnie za to nie wziął. Po prostu mnie ugościł jak potrafił najlepiej. To wydaje mi się, że ja
w ten sposób mu się odwdzięczę, że udostępnię zbiórkę i pokażę Wam ten film. Może ludzie dobrego serca mu pomogą. Ja pomogę, ile mogę. Każdy niech pomoże, ile może. Jeżeli nie macie pieniędzy i mielibyście sobie odjąć od ust, nie pomagajcie, ale możecie puścić linka, możecie udostępnić zbiórkę na Facebooku. To też jest forma pomocy. I z góry dziękuję Wam za dobro serca. To będzie tyle, jeżeli chodzi o ten film. Widzimy się w następnych vlogach. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam słonecznie. Cześć!